Cześć! Dziś na warsztacie kolejne starcie z legendarnym SLI. Tym razem mam płytę Asusa z 97 Pro Gamer. Do tego karty graficzne GeForce 9600 oraz 9400. Czy uda się to uruchomić? Czy jedyne co zobaczę to niebieskie ekrany śmierci? O tym przekonam się już za chwilę. Rozpoczynam od instalacji systemu Windows 10. Ta część przebiegła bez najmniejszego problemu. Instalacja zajęła około 7 minut. Następnie instaluję aktualizacje i sterowniki. Restart i system wita mnie komunikatem o dostępnym SLI. Menadżer urządzeń pokazuje, że mam zainstalowane 3 karty graficzne. W panelu sterowania NVIDIA widać, że dostępna jest opcja zwiększenia wydajności 3D. Bez problemu udało mi się zrobić test w 3D Marku 2006 przy wyłączonym SLI. Niestety włączyć SLI mi się nie udało. Próbowałem zgodnie z komunikatem kończyć działanie aplikacji. Niestety bez powodzenia. Kombinowałem z różnymi sterownikami, ale skończyło się na tym, że system Windows się popsuł i wyrzucał blue screen jeden za drugim. Dodatkowo po jednym z takich restartów przestała być wykrywana karta 9400. I tutaj można by zakończyć ten film. Ale nie poddaję się, instaluję Windows 7. Do tego aplikacje, sterowniki i kilkanaście minut później wszystko mam gotowe. Czy aby na pewno? Sprawdźmy, czy SLI zadziała. Aha, ale najpierw słowo wyjaśnienia. Karty graficzne 900-600, które posiadam, nie są takie same. Pierwsza z nich to Gigabyte GT, a druga Galaxy GSO. Jednak Windows z jakiegoś powodu wykrywa je tak samo, a panel sterowania NVIDIA pozwala włączyć SLI. Karty te różnią się ilością rdzeni CUDA. GT ma 64, a GSO ma 48. A teraz chwila prawdy, czy uda się włączyć SLI? Tak, udało się. Teraz w końcu czas na testy. Pierwszy uruchamiam 3D Mark 99 Max. Ten benchmark nie potrafi wykorzystać mocy 2 kart. Wynik z włączonym SLI jest nawet odrobinę słabszy. Kolejny test to nieśmiertelny 3D Mark 2001 SE. W tym przypadku SLI na różnych kartach powoduje niesamowite artefakty obrazu. Wzrost wydajności wyniósł 33%. 3D Mark 2003 także przywitał nas migającym obrazem i dziwnymi kolorami. Za to wzrost wydajności w SLI to prawie 59%. Nieźle. 3D Mark 2006. Tutaj różnica to prawie 79%. Czy pójdzie na tym dum? Pewnie, że tak, a w SLI wykręcił wynik lepszy o 42%. Migający ekran dostajemy w gratisie. Unigine Valley miga jak szalony, ale jest lepiej o prawie 29%. Podsumowując wyniki testów, mamy zauważalny wzrost wydajności dla konfiguracji SLI, a im nowszy benchmark, tym większa różnica na korzyść SLI. W Doom 3 ogromna różnica. Prawie 90 klatek więcej dla SLI. Jak można zauważyć, konfiguracja SLI znacznie poprawia wydajność w bardziej wymagających benchmarkach i grach, choć mogą występować pewne wyjątki, jak w 3D Mark 99 Max. A jak wygląda wydajność tej konfiguracji SLI w porównaniu do nowszych kart graficznych? W 3D Mark 99 Max. Względnie małe różnice, ale widoczny spadek w nowszych kartach. Wynik RTX 2060 jest niższy niż GTX 550, co może sugerować nieoptymalne sterowniki dla starszych benchmarków. Z kolei 3D Mark 2001.
duży wzrost wydajności w każdej kolejnej generacji z wyraźnym skokiem dla RTX 2060. 3D Mark 2003 i 6, zauważalny wzrost mocy obliczeniowej na przestrzeni generacji, przy czym RTX 2060 zdeklasował starsze modele. W Doom 3 różnice w FPS pokazują, jak nowoczesne karty mogą przetwarzać starsze gry znacznie szybciej, ale zauważalne są też ograniczenia starszych kart, jak GeForce 9400. Unigine Valley, ten benchmark jasno pokazuje przewagę RTX 2060, która oferuje ponad dwukrotnie lepszy wynik niż GTX 550 i prawie 5 razy więcej niż GeForce 9600. Podsumowując, z każdą nową generacją kart graficznych widzimy znaczny wzrost wydajności, szczególnie w nowoczesnych i wymagających benchmarkach oraz grach, takich jak Unigine Valley i Doom 3, gdzie RTX 2060 deklasuje starsze modele. Wyjątki mogą występować w starszych benchmarkach, jak 3D Mark 99 Max, gdzie wyniki nie zawsze odzwierciedlają pełnego potencjału nowszych kart z powodu nieoptymalnych sterowników. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te potwierdzają znaczący postęp technologiczny w dziedzinie kart graficznych na przestrzeni lat. Patrząc na wyniki benchmarków, czy warto używać konfiguracji SLI? Konfiguracja SLI, czyli Scalable Link Interface, jest interesującą opcją, ale jej wartość zależy od kilku czynników. Z wyników benchmarków widać, że może oferować znaczny wzrost wydajności w niektórych przypadkach, na przykład 3D Mark 2001 lub Doom 3. Jednak w przypadku starszych benchmarków nie zawsze przynosi korzyści, tak jak w 3D Mark 99 Max. Plusy i minusy SLI. Na plus zwiększona wydajność. SLI może znacząco poprawić wydajność w grach i aplikacjach zoptymalizowanych pod kątem korzystania z wielu kart graficznych. Skalowalność. Możliwość dodania drugiej karty graficznej w celu zwiększenia mocy obliczeniowej bez konieczności wymiany całego systemu. Minusy. Brak optymalizacji. Nie wszystkie gry i aplikacje są zoptymalizowane do działania z SLI, co może prowadzić do mniejszych korzyści niż oczekiwane. Koszty. Zakup i uruchomienie dwóch kart graficznych jest droższe niż jednej mocnej karty. Pobór mocy i ciepło. Dwie karty graficzne generują więcej ciepła i pobierają więcej energii, co może wymagać lepszego chłodzenia i zasilacza. Podsumowując, konfiguracja SLI może być warta rozważenia, jeśli planujesz grać w gry lub używać aplikacji zoptymalizowanych pod kątem tej technologii i jeśli jesteś w stanie zaakceptować wyższe koszty i wymagania sprzętowe. A dla większości użytkowników pojedyncza mocna karta graficzna może być prostszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem. Obecnie jednak jest to już tylko ciekawostka historyczna. Technologia SLI jest obecnie przestarzała, a Nvidia praktycznie zaprzestała jej wsparcia na rzecz innych, bardziej nowoczesnych rozwiązań, takich jak NVLink dla zastosowań profesjonalnych. Dzięki za oglądanie. Cześć!